Cześć, ja nazywam się Jacek i dzisiaj Wam opowiem o życiu w Bułgarii, życiu off-gridowym. W związku z licznymi pytaniami, które otrzymałem od Was na grupie facebookowej, dziś nagrywam to wideo właśnie po to, żeby odpowiedzieć Wam w zasadzie na wszystkie pytania, które mi zadaliście na tej grupie. Bardzo dziękuję za kontakt i przepraszam tych, którym nie odpowiedziałem, ponieważ dostałem ich tak dużo, że po prostu nie byłem w stanie na wszystkie odpowiedzieć. To wideo jest właśnie dla Was, także zapraszam. Za chwilę Wam opowiem o tym, jak znaleźć dom w Bułgarii, jakie są ceny, jak się tutaj w ogóle odnaleźć i żyć, jakie są plusy i minusy. I mam nadzieję, że to wideo będzie pomocne, że tak powiem, dla tych, którzy zdecydują się przeprowadzić do tego wspaniałego kraju. Zapraszam. Jakie były moje początki i jak się znalazłem w Bułgarii? No, po prostu przez przypadek, że tak powiem. Nie planowałem tego. Dom znalazłem dopiero po jakimś czasie. Znaczy, nie pamiętam dokładnie, może po 4 latach pobytu w Bułgarii. Jak się mieszka w Bułgarii? No mieszka się tak jak w większości chyba krajów południowych. Spokojnie, bez stresu. Każdy sobie rzepkę skrobie, nikt ci nie przeszkadza. Szczególnie jak mieszkasz na takim odludziu, wiesz. Co tu więcej powiedzieć? Bardzo fajne miejsce do życia, chyba taki ostatni bastion, wydaje mi się, w Europie, gdzie jeszcze można odnaleźć tą odrobinę wolności. Patrząc na to, co się dzieje obecnie na świecie, prawda? Kiedy przyjechałem tutaj, tutaj zupełnie nic nie było. Stał tylko ten dom rozpadający się i zacząłem pomału ogarniać tutaj rzeczy. No tak, żeby jakoś zacząć w ogóle tutaj funkcjonować, bo tutaj się ciężko było funkcjonować. Także przerażała mnie ilość śmieci, która tutaj była. Było po prostu straszne. Ja chyba przez pierwsze 3 lata to tak naprawdę czyściłem tylko. Nie wynosiłem śmieci. Segregowałem śmieci. Próbowałem jakoś doprowadzić to wszystko do porządku, chociaż uważam, że nadal jest dużo do zrobienia, bardzo dużo. To jednak udało mi się jakoś tutaj pewne rzeczy ogarnąć. Zrobiłem tymczasową toaletę, na początku zrobiłem tymczasową taką
tymczasowy prysznic, taką tymczasową po prostu łazienkę, tymczasową kuchnię. Kiedyś kuchnia była pod tym orzechem, natomiast no teraz po ponad 6 chyba latach, 6 latach, większość rzeczy została doprowadzona do funkcjonalności, także już od jakiegoś czasu można tutaj bezproblemowo i normalnie mieszkać. Jest jakby wszystko, mam wszystko, czego mi potrzeba. Bułgarski Ovrid bez jeepa nie da rady. Ze względu na bardzo złą infrastrukturę, większość bułgarskich dróg, tym bardziej dróg na takim odludziu, na którym ja żyję, no jest w fatalnym stanie, także zapomnijcie o tym, żeby się dostać tutaj w ogóle kołem, jak to mówią Bułgarzy, samochodem pasażerskim, tak? Co najmniej napęd 4x4 by musiał być, no i jakieś wysokie zawieszenie, tak? Wtedy może byście dali radę. Natomiast też nie wszędzie będziecie mieli normalny dojazd. Będziecie mieli jakąś taką lokalną drogę, powiedzmy drogę lokalną, albo wręcz jej nie będzie. Także są to plusy i minusy, prawda? Plus jest taki, że prawdopodobnie, ponieważ nie ma do Was dojazdu jakiejś drogi lokalnej, no to nikt nie będzie Wam przeszkadzał lub zawracał głowy. Minus jest taki, że transport materiałów, które będą Wam potrzebne do wyremontowania takiego domu, będzie utrudniony. Także i być może ze względu na warunki, które po prostu będą dookoła Waszego domu, również taki transport będzie droższy. Także musicie wziąć to pod uwagę, ponieważ no, będzie to duży impact na Wasz budżet. Natomiast jeśli sobie sprawicie jakiegokolwiek jeepka na chodzie, może z jakąś przyczepką czy coś takiego, to już jest, że tak powiem, duże ułatwienie, tak? Dlatego w koszta, które będziecie wliczać, kupno domu, materiały i tak dalej, musicie koniecznie doliczyć po prostu koszta samochodu, jakiegoś takiego jeepa na chodzie, prawda? Także weźcie to pod uwagę. Jakie są plusy mieszkania off-grid w Bułgarii? Oczywiście będzie to uwarunkowane miejscem, które wybierzecie. Nie wszędzie być może jest tak jak w Górach Rodopi, a również lokalizacja w Górach Rodopi, jedna lokalizacja i druga nie są sobie równe. Będzie to zróżnicowane ze względu na klimat, ze względu na położenie, no i także chyba, czy będą w niej mieszkańcy, czy nie. Ponieważ Bułgaria wyludnia się i ma ogromny problem demograficzny. Ze statystyk, z którymi się zapoznałem, było to co prawda parę lat wstecz, co najmniej 2000 wiosek stało się wioskami widmo, czyli w zasadzie bez ani jednego mieszkańca. Natomiast około 2000 wiosek, o ile się nie mylę, to była statystyka na rok 2020 bodajże, była taka, że ponad 2000 wiosek zostało z jednym albo z 2 mieszkańcami. Także wybierając takie miejsce też musicie wziąć pod uwagę to, że no być może nie będzie nikogo bardzo blisko, co jest kolejnym plusem i minusem, bo jest fajnie mieć sąsiedztwo jakieś. Oczywiście mieszkamy sobie jakby na swojej części,
Natomiast no mając sąsiadów lokalnych, sąsiadów pod ręką, jest to tyle dobrze, że oni jakby wiedzą wszystko o tym miejscu, bo spędzili tutaj całe życie, tak? I od nich można się bardzo wiele nauczyć. Jak uprawiać ziemię, kiedy zasadzać, bo to też dla każdego regionu, przynajmniej Bułgarii, będą inne terminy. Czego ta ziemia potrzebuje, gdzie co najlepiej rośnie, gdzie na przykład znaleźć grzyby, który kawałek ziemi jest lepszy pod taką uprawę albo pod taką uprawę. I wiele, wiele innych rzeczy, historii, które no, pozwolą Wam jakoś funkcjonować w tym miejscu, a także pomoc, bo lokalni ludzie są naprawdę super pomocni. Nie zostawią Cię na ulicy samego, zawsze Ci pomogą. Pomimo tego, że dużo nie mają, zawsze Ci dadzą od siebie tyle, ile mogą. Także kiedy ja tutaj przyjechałem, no to uderzyła mnie ta taka serdeczność i otwartość ludzi, pomimo tego, że byłem po prostu tutaj totalnie obcy, tak, ale w zupełności, że tak powiem, nie odczułem tego. Wszyscy ci, co pozostali w tej wiosce, która jest na dole, naprawdę mnie powitali, wynieśli mi jakieś słoiki z jakimiś lokalnymi wyborami. No naprawdę byłem pod ogromnym wrażeniem. No i tak jest do dzisiaj, prawda? Zawsze jeżeli no potrzebuję, mam jakiś problem, czegoś po prostu nie rozumiem albo nie wiem jak pewne rzeczy tutaj funkcjonują, zawsze mogę ich zapytać i wiem, że zawsze po prostu uzyskam poradę. Tak samo z jakimiś remontami w domu, tak? No, ja jestem samoukiem i uczyłem się wszystko na książkach oraz na wideo w social mediach, tak? Także nie miałem żadnego doświadczenia w pracy i z kamieniem, i z drewnem, i z różnymi materiałami, także wszystkiego się uczyłem na tym domu. Natomiast mając no pod ręką gdzieś nawet jakiegoś lokalnego majstra, żeby nawet zapytać, jak wykonać mieszankę, no nie wiem, gliny, słomy z czymś takiego, albo jak obrobić kamyk, albo na przykład nawet podpatrzeć, w jaki sposób lokalni budowali te domy, jakich technik używali, tak, to jest naprawdę coś po prostu niezastąpionego, tak? I dlatego to jest ten plus posiadania nawet małej grupki po prostu lokalnych gdzieś w okolicy, tak? Fajnie jest mieszkać off-gridowo, no ale mówię, ze względu przynajmniej na ten start, tak? Na parę lat, no mieć po prostu jakiegoś takiego lokalnego guru, majstra, który po prostu albo ci pomoże za jakąś niewielką opłatą, albo po prostu nawet ci podpowie i pokaże ci jakieś sztuczki, po prostu no, jak na przykład coś zbudować albo jak coś naprawić. Teraz najważniejsze pytanie od wszystkich, jak mogę kupić dom w Bułgarii? Gdzie mogę kupić, jak mogę znaleźć? No więc tak jak chyba tam zaznaczałem w komentarzach, że no najlepiej jest zawsze przyjechać po prostu tutaj samemu, no i zrobić taki rekonesans, prawda? Rozejrzeć się, jak wygląda Bułgaria dla tych, co jeszcze w Bułgarii nie byli, które miejsce jakby najbardziej czujecie, bo tak naprawdę no, w internecie będziecie mieli tylko jakąś taką straszną małą namiastkę tego wszystkiego, aczkolwiek pod filmem w opisie zostawiam Wam linki do facebookowych grup, jak i również taką chyba najpopularniejszą stronę bułgarską, na której ludzie szukają różnych właśnie nieruchomości, nazywa się imoti.bg. No i na tej stronie i na tych stronach facebookowych będziecie mieli, że tak powiem, mały pogląd na to, jak wygląda sytuacja. Oczywiście co do cen, no to według mnie one są dosyć znacznie zawyżone, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście po prostu je wynegocjowali, tak?
Oczywiście wiadomo, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że obcokrajowcy zawsze będą naliczani ciupek więcej, natomiast moim zdaniem każdy jest w stanie po prostu dobrze zbić scenę. Więc Imoti BG, żeby mieć taki pogląd wstępny w grupy facebookowe, ale nic nie zastąpi Wam po prostu przyjechanie tutaj na miejsce i znalezienie sobie po prostu swojego raju. Moi znajomi, którzy tutaj niedaleko mieszkają, Polacy, właśnie w taki sposób sobie znaleźli dom tutaj w okolicy. Przyjechali, poznałem ich dosłownie przez przypadek i znaleźli tutaj sobie dom w okolicy. Co prawda oni są we wsi między ludźmi. Nie jest tych dużo ludzi, bo tak jak mówiłem, bułgarskie wsie po prostu się wyludniają, więc tych ludzi jest coraz mniej i coraz mniej w tych wsiach, więc tak naprawdę pomimo tego, że stoi dużo domów, to i tak zawsze macie, że tak powiem, ten swój azyl zachowany, bo jest małe prawdopodobieństwo, że ktoś obok Was kupi ten dom. Tym bardziej, że ta demografia po prostu bułgarska no, w zastraszającym tempie po prostu leci w dół. Kolejna sprawa, którą warto wziąć pod uwagę w Bułgarii, to jest woda. No i o ile mieszkacie w górach, no to z wodą prawdopodobnie w większości miejsc nie powinno być większego problemu, pomimo tego, że ostatnio w wielu regionach wprowadzono reżim wodny. Jest to związane z panującą suszą. Natomiast póki co u nas w tych regionach wody jest pod dostatkiem jeszcze, aczkolwiek ludzie ze wsi mówią, że troszeczkę ciśnienie spadło. To o tyle, no tutaj troszeczkę wyżej wszystko jest w porządku. Ja się znajduję na wysokości 1200 metrów nad poziomem morza, więc jestem dość wysoko i tak naprawdę cała woda, która spływa tutaj z lokalnego wierzchołku, szczytu. Także jest czyściutka, świeża, zimna. No ale co chciałem powiedzieć, no w starych domach praktycznie wody w środku nie będzie, więc o ile w lato albo w jakieś takie powiedzmy sezony letnio-jesienne to nie jest problem, bo można wyjść i tą wodę zabrać, o tyle w zimę no, problem staje się poważny. Aczkolwiek można sobie zawsze roztopić śnieg, prawda? Natomiast no musicie też to wziąć pod uwagę, że nie we wszystkich domach będzie kanalizacja, w ogóle najpewniej w ogóle nie będzie. Może nie być wody w środku. Prąd prawdopodobnie w wielu miejscach będzie, bo jest, przynajmniej z tego co widziałem. Jessie przyszła. Gdzie byłam? Teraz pytanie, ile się płaci za coś takiego? Jeśli chodzi o podatki, to roczny podatek za mój dom i ziemię 2,5 tysiąca wynosi 20 lewa, czyli około 45 zł bym powiedział, może troszeczkę mniej. Natomiast wszystko będzie zależało od tego, w jakiej lokalizacji będziecie się znajdować. Na przykład moi znajomi, którzy mieszkają 12 km stąd z Nowej Zelandii, oni już tego podatku płacą tylko 2 lewa rocznie. Tak, nie pomyliłem się, 2 lewa rocznie, czyli 1 euro symboliczne, ale oni są już w takiej totalnej dziczy. Zostawiam Wam link w opisie do ich kanału. Także tam możecie się więcej dowiedzieć, mniej więcej jak oni żyją, jak mieszkają i tak dalej.
I w zasadzie to wszystko. Oczywiście w zależności od tego, czy będziecie mieli opłaty za wodę, czy za energię i tak dalej, to są takie jakby normalne opłaty, które spotykamy w zasadzie wszędzie. Aczkolwiek jeżeli wybierzecie jakieś miejsce gdzieś w górach, gdzieś w dziczy, prawdopodobnie w domu nie będzie wody, będzie gdzieś w pobliżu być może jakieś źródełko, tak jak ja mam na przykład w przypadku u siebie, no i to wtedy prawdopodobnie będziecie mieli szczęście i tą wodę będziecie mieli tak naprawdę za darmo. I co najważniejsze, w Bułgarii nie potrzebujecie żadnego pozwolenia na kupno domu. Kupujecie dom na takich zasadach jak Bułgarzy. Ponieważ jesteśmy w Unii Europejskiej, także nie obowiązują jakieś nas zezwolenia i takie różne pierdoły. Jedyna różnica jest taka, że nie kupicie tutaj ziemi rolnej, ponieważ obcokrajowcy nie mogą nabyć ziemi rolnej, ale jest na to obejście. Wystarczy założyć firmę i kupujecie sobie wtedy ziemię rolną. To wszystko. Bardzo proste. Kolejne pytanie, które się pojawiło, to czy trzeba mieć pozwolenie na szklarnię. Powiem tak, że być może trzeba, ale ja go nie mam i wątpię, żeby ktokolwiek tutaj w okolicy miał takie pozwolenie na szklarnię. Szklarnia to jest na wsi coś normalnego, coś, co, że tak powiem, nie pozostawia żadnych pytań w kwestii w ogóle życia i kultury okolicznych, że tak powiem, lokalnej ludności, więc nikt się za bardzo tym nie przejmuje, prawda? Tak samo jeśli chodzi o wybudowanie sobie czegokolwiek, postawienie na swoim terenie, jakiejś altany czy coś takiego, no to tak naprawdę nie ma z tym najmniejszego problemu. Jak mówią lokalni, jeżeli my nie powiemy, albo my nie cię podpier tego, to nikt nie przyjdzie, nikt ci nic nie powie. A tak w kwestii jeszcze posiadania zwierząt w Bułgarii nie ma z tym najmniejszego problemu. Ludzie mają tutaj i krowy, i kozy. Moja znajoma Haneke z Holandii, która mieszka 12 km stąd, ma konie i kozy. Nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli gdzieś tam mieszkacie sobie, wiecie, w takich miejscach ustronnych, nikt wam problemu robić nie będzie. Ja mam tylko 2 psy, nie hoduję innych zwierząt, no bo po prostu nie mam na to czasu. To jest jednak obowiązek, duży obowiązek, który też cię uwiązuje w jednym miejscu. Dlatego też po prostu nie posiadam drugich zwierzątek. Psy posiadam ze względu na to, Odin jest psem pilnującym, natomiast Jessie jest psem tropiącym i goniącym. Myślę, że się bardzo dobrze uzupełniają w tych warunkach, ponieważ Odin cały czas pilnuje tutaj terenu, natomiast Jessie robi, że tak powiem, zwiat codziennie naokoło domu i daje znać, jeżeli gdzieś w pobliżu są jakieś dzikie zwierzęta. A teraz zapraszam Was do mapy. Z mapy skorzystam w domu mojego sąsiada, który już tutaj nie mieszka, aczkolwiek klucz do tego domku mam. Ten dom wkrótce prawdopodobnie stanie się moim domem, drugim. Będę miał więcej miejsca dla gości. W środku jest stara, ogromna, bardzo fajna mapa, na której chciałbym Wam pokazać regiony Bułgarii i mniej więcej opisać klimat, który w tych regionach panuje. Tak jak wspomniałem wcześniej, nawet 12 km stąd, gdzie mieszkają moi znajomi z Hiszpanii oraz Nowej Zelandii i Holandii, tam klimat już jest taki, powiedzmy, troszeczkę śródziemnomorski. Już tak odczuwa się ten taki ciepły powiew. Tam szybciej wszystko rośnie. Także te uprawy się troszeczkę wcześniej zaczynają. Ponieważ my się znajdujemy totalnie na granicy z Grecją, tak? Ja jestem natomiast odcięty górami
od południowej strony, także ten klimat u mnie jest troszeczkę taki bardziej surowszy, bym powiedział. Dobrze, wchodzimy do środka i za chwilę widzimy się przy mapie. No to jesteśmy przed mapą Bułgarii i tak pokrótce, żeby po prostu nie zanudzać. Północna część, klimat jest zimne zimy i bardzo gorące lata. Bardzo fajna, żyzna ziemia na równinie dunajskiej i moim zdaniem najtańszy zestaw domów i tak dalej. Po środku stara planina, która oddziela, że tak powiem, Półwysep Bałkański od reszty kontynentu. Tak się przynajmniej mówi, jest parę teorii, nieważne. W okolicach Starej Planiny w zależności od miejsca będą ceny różne. W okolicach na przykład Velicho-Tarnowo jest bardzo duża grupa ludzi żyjących off-gridowo, bo tutaj są bardzo fajne tereny oraz bardzo tanie, że tak powiem, miejscówki. Jeżeli ktoś lubi ciepło przez cały rok w zasadzie, to powinien szukać czegoś w okolicach Płowdiw, Stara Zagora, Jambol i tak dalej, aż do Burgas, do dołu do Sinemorec. No i tutaj na dole góry Rodopi, Pirin, Riła. No tam to raczej będzie drogo Riła i Pirin, natomiast Rodopi, szczególnie te wschodnie Rodopi do granicy z Grecją, tutaj można znaleźć coś naprawdę spoko taniego. Natomiast, no tak jak mówię, tutaj będzie, znaczy w zasadzie wszędzie będzie problem z infrastrukturą i tak dalej. Tutaj wschodnie Rodopi, gdzie można spotkać nawet polskie żubry. Tu już są takie niższe Rodopi, też bardzo fajny klimacik, bardzo dziko, cieplej już i można tutaj hodować bardzo różną gamę, że tak powiem, no, warzyw i owoców. Jeśli chodzi o najcieplejsze miejsca w Bułgarii, to tutaj dół Petricz, Sandanski. Tutaj możemy już nawet mieć drzewka oliwkowe, cytrusowe, granaty i tak dalej. Średnia temperatura chyba 21 stopni rocznie. Rodopi, krótkie zimy, bardzo długie wiosny. Tutaj na górze północna ta strona, bym powiedział, bardzo długie lata i bardzo dużo ciepłej pogody. Już w zasadzie w marcu po 30 stopni nawet może być. Elchowo, tutaj też jeden mój kolega mieszka, też bardzo fajne tereny pod uprawy, bardzo dużo fig i pełno różnych po prostu owoców, w miarę tanio i spokojnie, tak. Generalnie większość ludzi po prostu skupia się wokół Sofii, do Płowdiw, no i są tam jeszcze jakieś takie mniejsze miejsca, tak. Także to jest po prostu zarys klimatyczny tego, co się dzieje. Chyba najlepsze miejsce pod uprawy z tego, co rozmawiałem, no to są w okolicach Równiny Dunajskiej. Także jeżeli ktoś celuje w tym kierunku, no to tam może znaleźć Płowdiw. Można sobie wszystko hodować w zasadzie przez cały rok, nawet mając jakąś tam szklarnię na te chłodniejsze miesiące. Na dole, no to tak wiadomo, bardzo krótka zima, bardzo długa wiosna, ale wysiew robimy później, mamy bardzo krótki okres wegetacyjny, bardzo krótki. Ale też zrobi to różnicę, bo jak my jesteśmy w tym rejonie, to tutaj już na dole mamy znajomych z Holandii, właśnie z Nowej Zelandii i u nich już wchodzi to śródziemnomorskie powietrze z Grecji. Także u nich ten wysiew już troszeczkę, niby 12 km, ale u nich już ten wysiew troszeczkę wcześniej się zaczyna. Tak samo Złatograd. W Złatogradzie już tam mamy figi i takie różne rzeczy, już tak się bardziej śródziemnomorsko zaczyna. Natomiast tutaj ta część jest odgrodzona po prostu górami, wysokimi górami od Grecji, no i w związku z tym, no tutaj jest taki klimat, bym powiedział, bardzo może podobny do polskiego. Może nie do końca, no ale takie właśnie taki umiarkowany klimat.
teraz taka ciekawostka. W Bułgarii możemy pędzić 10 litrów na człowieka, no ale prawo sobie, a życie sobie, także nie wierzcie, że w Bułgarii ktokolwiek by się trudził, żeby sobie wyprodukować 10 litrów kili. Jak natomiast wygląda sprawa pobytu? Nic prostszego. Z aktem notarialnym w momencie, kiedy kupicie dom, udajecie się do Urzędu Miasta. W Urzędzie Miasta musicie przepisać ten dom na siebie. To jest bardzo ważne, bo agencje w zasadzie tego nie robią, także trzeba pójść z tym aktem notarialnym i po prostu zmienić sobie właściciela mieszkania, tak, po to, żebyście potem płacili podatek za to mieszkanie, za ten dom, a następnie składacie wniosek o wydanie karty stałego pobytu. I to wszystko. Kartę dostaniecie po 2 tygodniach w wersji ekspresowej albo po miesiącu w wersji wolniejszej, tańszej. I w zasadzie to tyle. Dostaniecie ją chyba na rok czasu na początku, a potem na 5 lat. Albo być może w zależności od humoru urzędnika dostaniecie od razu na 5 lat. I to wszystko. Mam nadzieję, że ten poradnik wideo pomoże Wam choć w najmniejszym stopniu podjąć decyzję, czy chcielibyście podjąć życie off-gridowe w Bułgarii. Jeżeli chcielibyście prześledzić moją historię, to na moim kanale od tam paru lat co jakiś czas zostawiam wideo z jakby progresu, który po prostu odbywa się w związku z renowacją tego starego domu. Także jeżeli byście mieli dodatkowe pytania, to zostawcie je w komentarzu pod tym wideo, a ja postaram się po prostu na to odpowiedzieć, albo nagrać kolejne jakieś wideo, w którym być może pokażę Wam coś więcej, albo odpowiem na jakieś pytania, o których po prostu zupełnie zapomniałem w tym wideo. Jeśli chodzi o moją pomoc dla Was, ja naprawdę bym chciał wszystkim Wam pomóc znaleźć dom, ale no niestety ogranicza mnie czas. I jeżeli przyjedziecie w odwiedziny czy coś, to zapraszam, nie ma najmniejszego problemu. Na tyle, ile będę mógł Wam pomóc i podpowiedzieć, to po prostu pomogę. Natomiast no też, że tak powiem, mam swoje życie, mam swoje sprawy do załatwienia i po prostu jakby nie mam tak wiele czasu, jakbym chciał mieć. Niemniej jednak zapraszam Was do Bułgarii, przyjedźcie, przekonajcie się na własne oczy, czy warto, a jeżeli warto, no to fajnie, no bo być może zbudujemy jakąś większą po prostu taką społeczność tutaj i raz, że podtrzymamy, uratujemy troszeczkę tej słowiańskiej historii, która tutaj umiera, a także podleczymy lekko tą upadającą demografię.